Jeffrey Edward Epstein. To nazwisko, które przez ostatnie lata stało się synonimem największego skandalu seksualnego współczesności. Historia finansisty, który zgromadził ogromną fortunę i nawiązał kontakty z najbardziej wpływowymi osobami świata, by wykorzystywać je do budowania międzynarodowej sieci handlu ludźmi. Urodził się 20 stycznia 1953 roku w skromnej żydowskiej rodzinie w Nowym Jorku. Już od młodości wykazywał niezwykłą inteligencję matematyczną. W wieku 21 lat, w 1974 roku, rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w prestiżowej szkole Dalton School na Manhattanie. To tam nawiązał pierwsze kontakty z elitą finansową Nowego Jorku. W 1976 roku Epstein przeniósł się do świata Wall Street, rozpoczynając pracę w banku inwestycyjnym Bear Stearns jako asystent tradera. Jego kariera rozwijała się błyskawicznie. W 1981 roku założył swoją pierwszą firmę konsultingową, by następnie w 1988 roku powołać do życia J. Epstein i spółka. Firmę, która miała zarządzać majątkami najbogatszych ludzi świata. Kluczem do fortuny Epsteina stał się Leslie Wexner, miliarder i właściciel imperium mody, w tym marki Victoria's Secret. Od 1991 roku Epstein zarządzał majątkiem Wexnera, otrzymując pełnomocnictwa finansowe. Przez 16 lat, do 2007 roku, Epstein miał kontrolę nad ponad $1 300 milionów w transakcjach akcyjnych Wexnera. Dzięki pieniądzom Wexnera Epstein zbudował imperium nieruchomości, które stało się sceną jego zbrodni. Jego główną rezydencją był największy prywatny dom na Manhattanie, townhouse o wartości $77 milionów, który otrzymał od Wexnera. W 1990 roku kupił rezydencję w Palm Beach na Florydzie za $2,5 miliona, którą później rozbudował do rozmiarów 21 000 stóp kwadratowych. Ale najsłynniejszą z jego posiadłości była prywatna wyspa Little St. James na Wyspach Dziewiczych, kupiona w 1998 roku za $7 950 000. To tam, na tej 78-akrowej wyspie, zbudował kompleks, który media nazwały Wyspą Pedofilów. Oprócz luksusowych rezydencji, Epstein posiadał również rancho w Nowym Meksyku i apartamenty w Paryżu. W marcu 2005 roku życie Epsteina zaczęło się walić. Rodzice 14-letniej dziewczynki zgłosili na policję w Palm Beach, że Epstein płacił ich córce za masaże. To zgłoszenie uruchomiło śledztwo, które ujawniło przerażającą prawdę o systemie wykorzystywania nieletnich dziewcząt. Policja odkryła wzorzec działania. Epstein rekrutował dziewczęta w wieku od 14 do 17 lat, głównie z ubogich rodzin. Oferował im od $200 do $1000 za sesję masażu, które w rzeczywistości były aktami wykorzystywania seksualnego. System działał jak piramida. Każda ofiara miała przyprowadzić kolejne dziewczęta, otrzymując za to dodatkowe pieniądze. Śledczy zidentyfikowali początkowo 34 ofiary, liczbę później zwiększono do 40. Dowody były miażdżące. Epstein powinien był zostać oskarżony o poważne przestępstwa federalne, które groziły mu wieloma latami więzienia. Jednak w czerwcu 2008 roku doszło do jednej z najbardziej kontrowersyjnych ugód w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Alexander Acosta, ówczesny prokurator federalny w Miami, a później sekretarz pracy w administracji Trumpa, wynegocjował dla Epsteina niezwykle łagodny wyrok. Zamiast federalnych zarzutów dotyczących handlu ludźmi, Epstein przyznał się jedynie do 2 stanowych zarzutów związanych z prostytucją. Otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia w zakładzie o obniżonym rygorze, z prawem do opuszczania więzienia przez 16 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, oficjalnie w celu pracy. Co więcej,
Ugoda zapewniała immunitet wszystkim współpracownikom Epsteina, a jej szczegóły były ukrywane przed ofiarami, co naruszało federalne prawo chroniące prawa ofiar przestępstw. Epstein odbył faktycznie mniej niż 13 miesięcy i wyszedł na wolność w lipcu 2009 roku. Podczas gdy Epstein budował swoją fortunę, systematycznie rozwijał też sieć kontaktów z najbardziej wpływowymi ludźmi świata. Jego czarujący charakter i ogromne bogactwo otwierały mu drzwi do elit politycznych, biznesowych i towarzyskich. Jednym z jego najbliższych towarzyszy był Donald Trump. Epstein był częstym gościem w klubie Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie. Według raportów w 2007 roku Trump zabronił wstępu do Mar-a-Lago po tym, jak ten wielokrotnie zachowywał się nieprzyzwoicie wobec młodych pracownic. Książę Andrzej, drugi syn królowej Elżbiety II, również utrzymywał długoletnią przyjaźń z Epsteinem. Ta relacja miała tragiczne konsekwencje dla monarchy, gdy jedna z ofiar, Virginia Giuffre, oskarżyła księcia o wykorzystanie seksualne, gdy miała 17 lat. Bill Clinton wielokrotnie podróżował prywatnym samolotem Epsteina, zwanym Lolita Express, w tym w ramach podróży charytatywnych do Afryki. Clinton zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom w swoich kontaktach z Epsteinem. Kluczową postacią w organizacji Epsteina była Ghislaine Maxwell, córka zmarłego brytyjskiego magnata medialnego Roberta Maxwella. Urodzona w 1961 roku, Maxwell była najpierw dziewczyną Epsteina, a później jego najbliższą współpracowniczką i rekruterką ofiar. Maxwell wykorzystywała swoją pozycję jako dobrze wychowana Brytyjka z arystokratycznymi manierami, by zdobywać zaufanie młodych dziewcząt. Przedstawiała się jako mentorka. Po śmierci Epsteina Maxwell ukrywała się przez rok, zanim została aresztowana 2 lipca 2020 roku. 29 grudnia 2021 roku została uznana winną handlu ludźmi i innych zarzutów. 28 czerwca 2022 roku skazano ją na dokładnie 20 lat więzienia. Po 10 latach od skandalicznej ugody, śledczy z Nowego Jorku ponownie zajęli się sprawą Epsteina. 6 lipca 2019 roku został aresztowany na lotnisku Teterboro w New Jersey po powrocie z Paryża. Tym razem zarzuty były poważne. Handel ludźmi w celach seksualnych i spisek. Prokuratorzy oskarżyli go o wykorzystywanie dziesiątek nieletnich dziewcząt w latach 2002 do 2005 w jego rezydencjach w Nowym Jorku, na Florydzie i innych lokalizacjach. Został umieszczony w Metropolitan Correctional Center na Manhattanie. 20 lipca 2019 roku znaleziono go w celi z obrażeniami szyi. Podejrzewano próbę samobójczą. Został umieszczony pod nadzorem samobójczym, ale później z niego zwolniony. 9 sierpnia współwięzień został przeniesiony, pozostawiając Epsteina samego w celi. Następnego dnia, 10 sierpnia 2019 roku o 6:30 rano znaleziono go martwego. Oficjalnie Epstein popełnił samobójstwo przez powieszenie. Jednak okoliczności jego śmierci wzbudziły ogromne kontrowersje i teorie spiskowe. Strażnicy więzienni nie sprawdzali jego celi przez 8 godzin, mimo że powinni robić to co 30 minut. 2 kamery monitoringu przed jego celą nie działały w krytycznym momencie. Później wyszło na jaw, że strażnicy fałszowali dokumenty kontroli, podając nieprawdziwe informacje o sprawdzaniu celi Epsteina. W maju 2021 roku obaj strażnicy przyznali się do fałszowania dokumentów i uniknęli kary więzienia w ramach ugody z prokuraturą. Śmierć Epsteina dzień przed ujawnieniem kolejnych dokumentów sądowych wzbudziła podejrzenia, że ktoś chciał go uciszyć, by chronić wpływowe osoby zamieszane w jego działalność. Szczegóły działalności Epsteina, ujawnione podczas procesów i śledztw, pokazały przerażający obraz systematycznego wykorzystywania. Jego organizacja działała jak profesjonalna firma handlu ludźmi. Dziewczęta,
głównie w wieku od 14 do 17 lat, były rekrutowane przez system Znajdź przyjaciółkę. Każda ofiara otrzymywała pieniądze za przyprowadzenie kolejnych dziewcząt. Większość pochodziła z trudnych sytuacji rodzinnych lub miała problemy finansowe. Virginia Giuffre, jedna z najgłośniejszych ofiar, została zrekrutowana przez Maxwell w wieku 16 lat w Spa Mar-a-Lago. Według jej zeznań była zmuszana do aktów seksualnych z wpływowymi mężczyznami, w tym z księciem Andrzejem. Afera Epsteina powróciła na pierwsze strony gazet w 2025 roku za sprawą działań administracji Trumpa. W lutym prokurator generalny Pam Bondi ujawniła pierwszą fazę odtajnionych dokumentów Epsteina, głównie zawierających materiały wcześniej wyciekłe do mediów. Bondi wcześniej twierdziła w wywiadzie dla Fox News: lista klientów leży na moim biurku do przeglądu. To dyrektywa prezydenta Trumpa. Jednak w lipcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości i FBI wydały wspólne oświadczenie, które całkowicie zaprzeczało tym twierdzeniom. Ten systematyczny przegląd nie ujawnił żadnej kompromitującej listy klientów. Nie znaleziono również wiarygodnych dowodów na to, że Epstein szantażował wpływowe osoby. Memo potwierdziło również, że Epstein rzeczywiście popełnił samobójstwo, przecząc teoriom spiskowym. To ogłoszenie wywołało frustrację wśród niektórych zwolenników Trumpa, którzy czuli się oszukani obietnicami transparentności. Reprezentant Marjorie Taylor Greene napisała: jeśli mówisz swoim zwolennikom o zdradzieckiej działalności głębokiego państwa, ingerencji w wybory, szantażu i złych elitach, musisz pokonać każdego wroga narodu. W sierpniu 2025 roku ujawniono, że zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche prowadził nagrane rozmowy z Ghislaine Maxwell w więzieniu, pracując nad transkrypcją tych nagrań. W marcu 2025 roku świat obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Giuffre, która popełniła w wieku 41 lat. Giuffre była kluczową świadkinią w sprawie Epsteina i Maxwell, a także główną oskarżycielką księcia Andrzeja. Jej śmierć była ogromną stratą dla ruchu na rzecz sprawiedliwości dla ofiar handlu ludźmi i pokazała długotrwałe, traumatyczne skutki doświadczeń z organizacją Epsteina. Afera Epsteina ujawniła fundamentalne problemy w amerykańskim systemie sprawiedliwości. Pokazała, jak bogactwo i wpływy mogą chronić przestępców przed konsekwencjami ich czynów. Skandaliczna ugoda z 2008 roku stała się symbolem dwóch standardów w wymiarze sprawiedliwości. Sprawa przyczyniła się do zmian w prawie dotyczącym przedawnienia przestępstw seksualnych i większej ochrony ofiar handlu ludźmi. Epstein wykorzystywał również swoje bogactwo do budowania fasady szacownego filantropa nauki. Przekazał miliony dolarów prestiżowym uniwersytetom, w tym Harvard University i MIT. Te darowizny miały na celu budowanie jego reputacji i zapewnienie mu dostępu do środowisk naukowych. Szczególnie interesowały go badania nad inżynierią genetyczną i sztuczną inteligencją. Rozwijał pseudonaukowe teorie na temat ulepszania rasy ludzkiej, w tym używania własnego nasienia do zapłodnienia jak największej liczby kobiet. Historia Jeffreya to opowieść o tym, jak władza, pieniądze i wpływy mogą być wykorzystywane do krzywdzenia najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. To także historia o odwadze ofiar, które mimo traumy i presji społecznej zdecydowały się mówić prawdę. Mimo śmierci głównych sprawców, Epsteina w 2019 roku i tragicznej śmierci Virginii Giuffre w 2025 roku, sprawa nadal rezonuje w amerykańskiej polityce i społeczeństwie. Pokazuje ona potrzebę ciągłej walki o sprawiedliwość dla ofiar handlu ludźmi i konieczność reformy systemu, który przez lata pozwalał takim przestępcom działać bezkarnie. Afera Epsteina pozostanie przestrogą dla przyszłych pokoleń, przypomnieniem, że żadna pozycja społeczna ani bogactwo nie powinno stawiać kogoś ponad prawem. To historia, która zmusza nas do zadania pytania,
Ile jeszcze tego typu sieci istnieje w cieniu? I co robimy, by je ujawnić i zniszczyć? Dziś, gdy debaty o przejrzystości rządowej i odpowiedzialności elit trwają nadal, sprawa Epsteina pozostaje symbolem walki między prawdą a władzą, między sprawiedliwością a wpływami, między ochroną ofiar a ochroną potężnych. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka o jednej z najbardziej kontrowersyjnych afer współczesności. Jeśli materiał był dla Ciebie wartościowy i pomógł lepiej zrozumieć tę złożoną sprawę, zostaw proszę like pod tym filmem. To bardzo pomaga w dotarciu do większej liczby osób. Podziel się także swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jakie aspekty tej sprawy uważasz za najbardziej niepokojące? Czy sądzisz, że sprawiedliwość została wymierzona? A może masz pytania o szczegóły, których nie omówiłem? Twoja aktywność i komentarze to cenna informacja zwrotna, która pomoże mi tworzyć jeszcze lepsze materiały na podobne tematy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.